no to już nam kazali iść. Aleśmy przyszli do domu, nie było nic. Gołe ściany, ani łóżka, piec rozwalony, Niemiec na środku w domu tak leżał, zabity. Ściany poprześcielane. No i co trzeba było robić? Ziemniaki były w polu, niewykopane. Zboże na snopkach to też nic. No i mama chodziła te ziemniaki kopać w zimie. No nie, to był koniec marca. Pamiętam. No to te ziemniaki się kopało, mama kopała, obrała, bo to tak ta skórka zmarznięta, to mama tarła te ziemniaki i robiła albo klucki, albo placki i krowa była, to nam żywiła nas. I takie było nasze jedzenie. A ziemniaki już później czy sadzić, czy co, to jak się tata poszedł tam już na wieś, gdzie nie było frontu, to były ludzie, to ziemniaków troszkę przyniósł, no to się stróżyło, to troszkę łupy się i to my sadzili w polu. Mama sadziła, ale takie te ziemniaki urosły z tych łupin, niesamowite duże i tak narosło. No i trzeba było tę bidę klepać, a później też pracy nie ma, bo nie było. I tak my na 3 garnuszkach tylko żyli. I ludzie w większości w mieście też. Było okropnie. Później już my byli tam w domu, później Niemców, Niemców koło naszego domu niedaleko, tak prowadzili, to tak było ich może 100, 150, było strasznie dużo tych Niemców. Te Ruski, co połapały. No i wegnały do naszej szkoły. Tam była taka duża szkoła tych Niemców tam wpakowali i w nocy podpalili i wszystko się spaliło. Domy te pozamykane były, drzwi, wszystko nie było, nie uciekali. A niedaleko to tak było, no ja wiem, bliżej było ten nasz dom jak ta szkoła, jak tutaj do Kauflandu. To się wszystko widziało, około naszego domu niedaleko tych Niemców prowadzili. I szło biedactwo, tyle tych ale to było straszna masa tych Niemców. No i tak my jakoś przeżyli ten front i później też no te wszystkie choroby, no bo nie było czym leczyć dawno, te ręce, to wszystko. No i jakoś... Czyli w czasie wojny pani do żadnej szkoły nie chodziła? Nie było? No nie było szkoły, Nie a było później szkoły. już to były szkoły, ale były takie ich ruskie już, takie stery. Takie stery i na tym żeśmy się uczyli. Książek nie było. Zeszytów też nie było bardzo gdzie kupić, bo to no gdzie dopiero po froncie było bardzo, bardzo przeżyłam i jak dzisiaj patrzę, jak ta młodzież tego nie będzie jeść, tego nie będzie, to ja mówię, jakbyś tak przeżyłyście front i taką bidę, jak myśmy przeżyli, to byście wszystko zjedli. A dzisiaj troszeczkę jest nie takie, to już grymaszą ludzie. Nie. I ja z tym się nie mogę zgodzić do dziś. A zatem, skoro pani nie chodziło do szkoły w tamtym okresie, to jak pani wyglądał, jak pani dzień przebiegał? A co, w domu się siedziało i tyle, no gdzie? No, nigdzie się nie szło, nie było przecież ani radia, ani telewizji, no nic, tylko tyle, co się chodziło na pole i krowę jak na wiosnę już to się pasło i tyle, takie było robota. Nie było, rodzice nie pracowali, bo nie było gdzie. Do Mielca by trzeba było, a do Mielca kto tam jeździł? Czym? Na piechotę? No mama chodziła nieraz na piechotę do Mielca. To jest tyle kilometrów, 18 kilometrów. No, albo po tych wsiach się też nachodziła, żeby coś przynieść do domu. I takie moje dzieciństwo było.